Dzisiaj robimy trek, wspinaczkę w zasadzie na tę górę tam. O. Najwyższy szczyt na wyspie, Mount Gower. To jest 875 metrów i podobno jest to dosyć wymagający trek. Jest to jedna z atrakcji, którą się tu robi na tej wyspie. Ja chciałem to zrobić. Iza stwierdziła, że nie będzie sobie tym zawracać głowy i pójdzie na plażę. Myślę, że to będzie fajna wycieczka. Mamy tutaj grupę zorganizowaną z przewodnikiem. Jest to 6-7 osób. Dostaniemy kaski. Po drodze jest dużo stromych sekcji, które trzeba pokonywać przy pomocy lin, które są tam zawieszone, więc będzie pewnie troszkę wysiłku, ale na to dokładnie właśnie liczę, bo dobrze jest się czasem zmęczyć na wakacjach. Wycieczka trwa 4 godziny w górę i około 4 godzin w dół. Przed rozpoczęciem trasy, po wykupieniu rezerwacji, trzeba obejrzeć sobie briefing, krótkie wideo, które pokazuje wszystkie trudności związane z tą eskapadą, tak żebyś miał świadomość, że być może nie jest to coś dla Ciebie, że musisz być w dobrej formie, że jest to coś trudniejszego niż mógłbyś pomyśleć. Obiecuję sobie dużo fajnej zabawy, no i oczywiście trochę miłego wysiłku, trochę potu. Z góry widoki mają być podobno niesamowite. Czekam właśnie na resztę grupy, bo jestem pierwszy, nie ma nawet jeszcze przewodnika, także plecak już spakowany, o, jest woda. Jest kanapka, są jakieś orzeszki, wszystko trzeba brać we własnym zakresie. Tour kosztuje $200 od osoby i jest organizowany przez 2 różnych przewodników 2 razy w tygodniu. Zwłaszcza w takim sezonie jak teraz te miejsca się rozchodzą bardzo szybko, więc trzeba rezerwować z wyprzedzeniem parę dni co najmniej. Zjawił się już przewodnik i cała grupa. Jestem chyba jednym z najstarszych. Muszę się starać, żeby zrobić dobre wrażenie. W każdym razie przewodnik już tu jest, idziemy. Pierwsza sekcja jest płaska, wzdłuż morza. Jest dosyć rześkie. Na razie płasko, zobaczymy jak się zacznie podejście. Trochę niskiej gałęzi, można się uderzyć w głowę. No i chyba pierwszy stromy odcinek. Idą szybko, kurde, zobaczcie te słowa. 100 metrów w dół tutaj na półce skalnej. Fajnie, dobrze, że jest lina. Ten odcinek zaleca się przejść dosyć szybko, bo tutaj można dostać kamień. Ale jak mówił nasz przewodnik, kaski was ochronią.
tempo się trochę wyrównało, idzie się trochę szybciej, trochę spokojniej też. Jest las, nie ma już widoków, ale las tropikalny jest niesamowity. Ledwo zdążyłem zrobić wideo, już 30 sekund później jest zasłonięte przez chmury. Wchodzimy w chmury. No, szlak jest niezły, tu jest już dużo lin. Wcześniej musieliśmy zostawić kaski na dole, przypięte do liny, bo tu już nie spadł nic na głowę. Potem mieliśmy parę odpoczynków. Mieliśmy piękny widok na takim miejscu zwanym saddle, czyli przełęcz albo siodło. No i teraz wspinamy się na najbardziej stromym odcinku. Trochę zaczyna kropić. Trochę tu stromo i trzeba się wspinać po linach i wąsko i czasem też trzeba się trochę czołgać. No ogólnie jest dużo zabawy. Polecam. No, już jesteśmy prawie na szczycie. Dużo miękkiej trawy. Jest dosyć płasko. Fajnie. Tu będziemy lunch jeść. Ja już prawie zjadłem swój po drodze, ale... No i tu już jesteśmy na łące, z której wychodziliśmy i trek się zakończył. Trochę czuję w nogach, ale no, widoki były przepiękne.
dzisiaj jedziemy w rejs, zobaczyć słynną piramidę Bola. No, pewnie będzie wiało na statku. Na łódce. No, jest paręnaście osób, te wycieczki chyba organizuje tylko jedna firma. Chciałem nurkować, ale niestety nie ma pogody podobno na to, chociaż Chociaż jest piękna pogoda. trudno mi sobie to wyobrazić, może tam jest A trochę... na morzu będzie jakieś oberwanie chmur. No właśnie, mam nadzieję, że nie. Może wiać, mamy kurtki, mamy krem na słońce, kostiumy kąpielowe, można snorklować, więc wypożyczyłem maskę, piankę i płetwy, no i Łukasz będzie podziwiał ryby, będę podział rybki pod wodą, tak. a ja skałę nad poziomem morza. No, dokładnie, także będziemy się cieszyć i bawić. Wszystko trzeba tu zabrać ze sobą, wodę, jedzenie, nic nie jest wliczone. No właśnie, już w takich pieniądzach mogliby przynajmniej dać kanapkę i butelkę wody. No tak, bo jednak to jest chyba $240 za osobę, nie? No ale cóż, taka wyspa. Piramida Bola to jest największa skała morska na świecie, Seastag. Ma 550 metrów wysokości, jest to dosłownie góra, która wystaje ze środka morza. Czubek góry w sumie. No i jest tam jakieś 20 km od wyspy. 23. 23 km południowy zachód od tej wyspy Lord Howe. No. Także nie... Ciekawe, jak szybko będziemy płynąć. No właśnie, no zmierzymy. Łódka zapieprza, ale mamy tutaj Wi-Fi, także nie jest tak źle. Jest toaleta i nawet torebki do żygania. O, tutaj. O. Także jesteśmy dobrze wyposażeni. Zaraz mnie tu wywieje.
I jak Ci się podoba? No super, bardzo fajnie. Ładnie, nie? Duża góra. Plażkowo. A nasza wyspa jest tam. O. 23. Ile? 23 km stąd. Tak. Fajnie. O, teraz zrobię ładny ten. Idziemy nurkować, zobaczymy co się będzie działo. Piramida jest piękna, w wodzie mam nadzieję będzie tak samo fajnie. Także maska niebieska, płetwy czerwone. No, lecimy, mam nadzieję, że nie będzie za zimno. No i jak? Sytuacja? No dopiero będziemy wchodzić do wody, mi się już chce siku. Jak Ale jak będzie bardziej zimno, to będzie mi się bardziej chciało. Pierwsza rzecz to muszę się wysikać. No fajnie, jest tylko woda trochę zimna. Rekin był. No, jeden. Goniłem go jak w operacji cały czas, aż się po prostu znudził i uciekł. Chowałem do niego na chwilę, ale potem on gdzieś tam popłynął, ale taki fajny był, no. Taki gdzieś, no. Nie za duży. mi się podobało. Podobało się, muszę się teraz przebrać, bo zimno. Rejs był bardzo ciekawy. Objechaliśmy całą wyspę, pokazali nam każdy kawałek i nawet jeszcze małe wysepki dookoła. Były różne ptaki, fajne jaskinie i no pełno atrakcji. Dużo błękitnej, nie, turkusowej wody. Tak, no delfiny skakały przy łódce, widzieliśmy latającą rybę, widzieliśmy pod wodą rekina. Warto naprawdę to zrobić, bo to pokaże wam wyspę z takiej strony, której nie zobaczycie normalnie, więc naprawdę polecamy. To jest chyba tylko jedna firma, która to robi tak czy siak, także.
Idziemy dzisiaj odwiedzić browar, jedyny na wyspie funkcjonujący, ważący tu piwo. Podobno mają też pizzę, także mam nadzieję coś zjeść. Zobaczymy, czy nas przyjmą. No, baranka właśnie spieprzyła kieliszek, więc to będzie na szczęście, a dla nas nie ma szczęścia, bo my nie dostaliśmy pizzy, bo się wyprzedały. Ale piwo jest naprawdę dobre i mają fajne koszulki, które są tam gdzieś, o tam. Ale piwko jest naprawdę najlepsze IPA, jakie ostatnio piłem. Niestety nie ma na wynos, jak już mówiłem, bo jest jakiś problem i butelkownia jest na kontynencie, puszkownia i w ogóle nie działa. Jedyne na wynos to jest, że można wynieść w sobie. Można wynieść, chociaż oni mogliby mieć coś przeciwko, jakbym wyniósł ten kufel. Nie, no nie. Pewnie by nie zauważyli, Nie, ale... ja mówię o tym, że wiesz, się opije. A, można w sobie wynieść, tak. No, no i wysikać. W poszukiwaniu jedzenia o tej porze, i nie ma wielu możliwości o tej porze, jest prawie 8, to już ciemna noc, trafiliśmy do kręgielni, Bowling Club. I tutaj okazuje się, że mają, słuchajcie, bankomat. Niesamowite, nie? Wszędzie płaci kartą, nie sądziłem, że to jest bankomat. No ale dobra, zobaczymy, czy tu nam coś dadzą, bo o 8 zamykają, a jest ze 3:08. Więc klub kręglowy nadal nam zaserwowali nam tylko bruschetę, bo już były tylko przystawki, albo krewetki, których ja nie chciałem, więc z tego menu, które jest tam na ścianie, były tylko krewetki oraz przystawka w rodzaju bruschety i frytki. Więc wzięliśmy dwie bruschety i frytki. Ale jest okej, bo jest piwo. Nie tak dobre jak w browarze, ale może się, jak się pospieszymy z bruschetą, załapiemy się jeszcze na browara jeszcze raz. Jak tam To nie jest, w sumie nie powinno nas to zaskoczyć w Australii, bo oni zamykają lokale tam o 7, 8. Bardzo szybko, no. I później już kuchnia jest zamknięta, nie ma co zjeść. Tylko zaskoczyło nas to, że lokal jest dalej otwarty, ale kończy się jedzenie. Na przykład tak. w browarze skończyła się pizza, tutaj skończyło się wszystko w menu. I to było takie w sumie... No, tutaj zamykają kuchnię, ale pizza faktycznie się skończyła. Natomiast tam jest stolik takich Francuzów, którzy nas prześladują. Byli z nami w Sylwestra, byli z nami w Nowy Rok. Mają samochód, dziecko, wózek, mają wszystko. Jest dużą grupą. Palą jak to Francuzi, ogólnie są hałaśliwi, ale są bardzo charakterystyczni i to jest właśnie ta grupa i oni są z nami w każdej restauracji. Dzisiaj byliśmy w innej restauracji niż zwykle jesteśmy i tam ich spotykaliśmy. Liczyliśmy, że ich nie będzie, ale przejrzeli nasz plan i znaleźli nas. Więc tam proszę, The French. Już wiemy, czemu w menu nie było nic, bo jest stolik Francuzów, jak już mówiliśmy, naszych wrogów, którzy nas wszędzie prześladują i oni zamówili wszystko. Przetoczyła się fala steków, ryb, burgerów, makaronów, wszystkiego, co możecie sobie wyobrazić. Dla nas została bruschetta i frytki. I piwo, na szczęście. Pokaż, kochani, jak bardzo nie lubisz tych Francuzów. Merde. Przyszły frytki i nasze bruschety po 50 minutach. W tym czasie Francuzi zjedli wszystko, co było do zjedzenia, pozostali też zjedli, były jakieś burgery i inne rzeczy, ale przynajmniej mamy coś ciepłego do jedzenia na kolację, więc nie jest tak źle. Całkiem dobre. Ponieważ zostało nam trochę Campari tylko, piusy z nas i sporo szampana, bo kupiliśmy wczoraj nową butelkę, czy przedwczoraj, to dla zmniejszenia wagi w samolocie przelaliśmy to do jednej butelki w odpowiednich proporcjach, więc mamy już, wystarczy teraz dodać wodę gazowaną i lód i mamy Campari Spritz. Dzisiaj nas będą ważyć, także będzie śmiesznie. Zaliczyliśmy? Wygląda.
No już nie nagrywałem wczoraj relacji, bo byliśmy zmęczeni, ale niestety linia lotnicza nas trochę przerobiła, SmartWings, i którą wracaliśmy z wyspy Locał, i oświadczyła nas przy wsiadaniu do samolotu, że będziemy w Sydney 2 godziny później, bo oni muszą zrobić postój techniczny w Port Macquarie, paliwowy i operacyjny. Nie wiem, na czym to polegało, bo ta odległość między wyspą a Port Macquarie, a między wyspą a Sydney jest taka sama, więc nie wiem, o co chodzi z paliwem, no ale fakt, że byliśmy 2 godziny później w Sydney, uciekł nam lot do Perth. Próbowaliśmy na ten sam dzień jeszcze coś znaleźć, ale już było za późno, bo był wieczór, więc wzięliśmy sobie hotel. Teraz rano mamy lot Qantas do Perth, więc odbierzemy kampera o tej samej porze, o której mieliśmy odebrać. Będziemy w Perth w zasadzie tak w tym samym czasie, jaki mieliśmy być, tylko że mieliśmy tam być w hotelu dzisiaj rano, a to nam przepadło, no i lot nam przepadł. Będziemy się starać uzyskać jakieś pieniądze, ale ta linia lotnicza no, jest chyba niezbyt godna polecenia. Mają monopol na obsługę wyspy i najwyraźniej klientów w pompie. No ale zobaczymy. Także następny lot przed nami. No i oby już byłoby niespodzianek.